Witajcie widzowie Milimagu. Nie mogło zabraknąć u nas na kanale gościa, który jest bardzo ważny, prezesa Seweryna Figurskiego, który objął rządy w fabryce broni, rozwija dalej Grota, ale nie tylko. Więc panie prezesie, zacznijmy może nie od tego, na co wszyscy czekają, tylko ogólnie. Jakie są pańskie plany? Co się będzie działo w fabryce przez najbliższe miesiące? Dzień dobry Państwu. Fabryka jest już mocno utorowanym przedsiębiorstwem, które ma bardzo jasno postawione swoje cele i te cele będą kontynuowane. Moim głównym priorytetem, jeżeli chodzi o rozwój fabryki broni, to zwiększanie gotowości do zwiększenia możliwości produkcyjnych broni. Fabryka broni obecnie dostarcza, jak wszyscy wiedzą, modułowy system broni strzeleckiej, czyli karabinek Grot do sił zbrojnych w naszym kraju i musimy zaspokoić wszystkie potrzeby w tym kierunku. Te potrzeby są bardzo duże, bo nie możemy sobie liczyć karabinka 1:1 do żołnierza. Potrzebujemy również jeszcze zaopatrzyć nasz kraj w taką ilość broni, która jest niezbędna do zbudowania takiego pełnego bezpieczeństwa w zakresie broni strzeleckiej. Więc fabryka musi być gotowa do zaspokojenia przede wszystkim wszystkich potrzeb związanych z obronnością naszego kraju. Ale to nie znaczy, że skupiamy się tylko na tym. Moim celem jest również dywersyfikacja rynków, pozyskiwanie nowych klientów i bycie gotowym na to, żeby otworzyć przed fabryką broni drzwi związane z eksportem broni w celu zaopatrywania sił zbrojnych spoza granic Polski. Jesteśmy częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Mocno z nimi w tym kierunku będziemy współpracować w celu pozyskania tych rynków zagranicznych, zarówno w zakresie rynku instytucjonalnego, jak również rynku cywilnych. Pracujemy na rynku amerykańskim, dostarczamy obecnie tam beryla, chcemy rozwinąć tą współpracę o sprzedaż, przede wszystkim o karabinek Grot, który obecnie jest certyfikowany na rynku amerykańskim przez amerykańskie biuro certyfikujące ATF. Także planów dla fabryki jest bardzo dużo. Najważniejszą rzeczą jest to, że fabryka ma wyrób, ma swój produkt, który zdobył już zaufanie użytkowników zarówno w środowisku wojskowym, instytucjonalnym, jak również w środowisku cywilnym. To jest tak naprawdę najważniejszy argument i najważniejszy fakt. Właśnie to, że mamy swój produkt. Jest to produkt, który został wymyślony, zaprojektowany i wyprodukowany w naszej fabryce. W takim razie przejdźmy do tego, o czym pan wspomniał, czyli zabezpieczenia potrzeb Wojska Polskiego. Fabryka słucha tego, co mówi użytkownik i mamy tutaj do czynienia z odpowiedzią fabryki, czyli propozycją kolejnego pakietu modyfikacji karabinków MSBS Grot, czyli Grot A3. No to w takim razie zaspokójmy ciekawość czytelników, pokażmy im tą broń, co się w niej zmienić może, co się w niej zmienić powinno. Fabryka to organizacja, która nie stoi w miejscu. Ciągle się rozwijamy, ciągle wdrażamy nowe wyroby, ale głównie pracujemy nad kolejnymi wersjami i rozwiązaniami dla naszego, tak jak wcześniej powiedziałem, flagowego produktu, czyli do Grota. Grot od wersji A0 obecnie jest w postaci wersji A2. Obrał postać wersji A2 i ta jest przedmiotem realizacji głównych umów fabryki broni. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie stoimy w miejscu i ciągle pracujemy. Rozmawiamy z końcowym użytkownikiem, analizujemy, weryfikujemy potrzeby i trendy, które panują na świecie obecnie. Przyglądamy się mocno działaniom za wschodnią naszą granicą, działaniom wojennym. Mówiąc krótko, Groty też tam funkcjonują, więc wiemy, jakie są oczekiwania bezpośrednio wynikające z pola walki. Wiemy, jakie są oczekiwania naszego końcowego użytkownika, bo to właśnie z nim rozmawiamy, jeżeli chodzi o potrzeby modyfikacji do kolejnych wersji naszego karabinka. Tutaj ja w ręku trzymam propozycję, wersja 3, która właśnie powstała w oparciu o te czynniki, o których przed chwilą wspomniałem. Wersja 3 zwiększa funkcjonalność karabinka, poprawia jego ergonomię, poprawia zdolności bojowe i cechy związane z użytkowaniem tej broni w sposób intuicyjny i bardzo przyjazny dla użytkownika. Czyli pierwszą rzeczą, którą warto wymienić w naszej propozycji, bo rozmowy co do finalnej wersji trwają z naszym zamawiającym, z instytucją ekspercką, wszystkimi odpowiedzialnymi za wdrożenie tego karabinka do użytkowania. Najważniejszymi rzeczami w tej wersji to przede wszystkim zeszliśmy z wagi i to dosyć sporo, bo przy tej konfiguracji, którą mam teraz w ręku, to jest około między 300-350 gram, co na sam karabinek to jest naprawdę dużo. Zmieniliśmy przede wszystkim długość lufy na propozycję 14,5 calowej lufy. Mamy tutaj, jak łatwo zauważyć, kolbę nie
grotowską, tylko możliwość wyposażenia karabinka w kolbę typu AR, ale z możliwością składania jej na prawą stronę. Mamy możliwość podpięcia magazynków trzeciej generacji magpulowskich PIMAG, co nie było możliwe do tej pory ze względów konstrukcyjnych samego magazynka. Więc daliśmy tą funkcjonalność, dodaliśmy tą funkcjonalność i tą możliwość. Zmieniliśmy mechanizm spustowy, żeby był bardziej przyjazny dla użytkownika. Lepiej się na nim pracuje, lepiej się prowadzi celowany ogień w sposób mocno dynamiczny. Są też takie niuansiki, jak na przykład wycięcia na monolitycznej szynie tutaj na samej górze karabinka. Jest to efekt wizualny, ale również odejmujemy mu trochę wagi. Zmieniliśmy zespół ruchomy, zabezpieczając go przed możliwymi zanieczyszczeniami, zabrudzeniami. Nie mamy tutaj już takiej szczeliny na przelot. Także te zmiany, które wymieniłem tak z grubsza, dają nam naprawdę, dodają nam dużo takich cech, które ułatwiają użytkowanie tej broni i stwarzają, że ta broń staje się bardziej funkcjonalna. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o ergonomię, to samo łoże, które zostało zmniejszone, jest bardziej komfortowe w samym chwycie, co przekłada się na użytkowanie podczas strzelania. Chcemy to wszystko zaproponować, już zaproponowaliśmy de facto, bo premiera była na grotowisku. Chcemy to pokazać, obgadać, omówić, odyskutować jeszcze raz, przedyskutować jeszcze raz, żeby można było jak najszybciej wprowadzić tą broń na wyposażenie polskiego żołnierza. A z ciekawości zapytam, czy Grot wersja 3 dalej zachował możliwość konwersji do wersji bezkolbowej? Tak, nie możemy zatracić modułowości samego karabinka. Musimy musimy pozostać i zatrzymać możliwość zamienności części, chociaż na poziomie zespołów, niekoniecznie na pojedynczych częściach, ale na poziomie zespołów. No i konfigurowalność grota, czyli możliwość go dostosowania do potrzeb w zależności od sytuacji, to jest tak naprawdę siła grota, której mało kto ma, więc to na pewno pozostanie. Okej, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie.